Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Nie tak dawno temu nagrywałem odcinek a propos tego, jak odwrócić chorobę Alzheimera. I nie jest to oczywiście clickbait, rzeczywiście były grupy naukowców, którym udało się tego dokonać. I stosowali oni różnego rodzaju interwencje, które składały się z wielu różnego rodzaju strategii. Część z tych strategii polegała na zastosowaniu diet ketogenicznych i zastosowaniu postów. Posty same w sobie będą również prowadzić do ketozy, będą to po prostu robić szybciej niż sama dieta ketogeniczna. Naturalne jest oczywiście, że pojawiły się pytania, a co z węglowodanami? No bo przecież często się powtarza, że mózg potrzebuje całe mnóstwo energii, którą będzie czerpać tylko i wyłącznie z glukozy i jest to również argument, który stosuje, zauważyłem, wielu dietetyków, wielu lekarzy, że diety wysokowęglowodanowe, czyli te, które są zalecane w oficjalnych wytycznych dietetycznych, przypominam, w zależności od wytycznej europejskiej w danym kraju mówimy o podaży 50 do 60% węglowodanów, jeśli chodzi o całkowitą podaż kalorii. Olbrzymia więc ilość. I część tego uzasadnienia dotyczy właśnie tego, że mózg potrzebuje olbrzymiej ilości energii. Energii, która oczywiście według tych opinii ma być czerpana właśnie głównie z węglowodanów, czy innymi słowy glukozy. I dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy może mózg ma różnego rodzaju inne mechanizmy, aby zapewnić sobie odpowiednią podaż energii. Zacznijmy więc od teorii, bo tak naprawdę głównie będziemy skupiać się tutaj na teorii z racji tego tematu. Mózg rzeczywiście w stanie spoczynku, kiedy będziemy dostarczać mu węglowodany w większej ilości, będzie zużywać od 100 do 120 gramów węglowodanów. Wiedząc, że 1 gram węglowodanów to jest 4 kilokalorie, mózg będzie zużywać od 400 do 480 kilokalorii, które będziemy dostarczać właśnie z diety. I to jest jedna z tych pięknych cech mózgu, że mimo, że zajmuje mniej więcej 2% naszej całkowitej masy ciała, to zużywa około 20% całkowitej energii, którą będziemy dostarczać. Ta część, mówiąc ogólnie, więc jest prawdziwa w momencie, w którym rzeczywiście ta zwiększona podaż węglowodanów będzie dostępna. Kolejna część tego materiału dowodowego, który ma świadczyć o tym, że mózg potrzebuje tej olbrzymiej ilości glukozy, dotyczy tego, że neurony preferencyjnie rzeczywiście będą zużywać glukozę. Astrocyty również są glukozozależne. Komórki takie jak oligodendrocyty czy komórki mikroglaju, one również mają preferencje, jeśli chodzi o glukozę. Tak samo jak oczywiście wiele różnego rodzaju komórek w ciele. Erytrocyty z racji tego, że nie mają mitochondriów, będą preferują, wymagają glukozy. Niektóre komórki rdzenia nerek itd. itp. Żeby już nie zanudzać, bo jakby te inne szczegóły nas nie będą obchodzić. Ile jest w tym rzeczywiście prawdy? Tak jak mówiłem, te komórki będą preferowały glukozę. Natomiast co się dzieje w momencie, w którym tej glukozy nie będzie? Wiemy, że neurony są w stanie fantastycznie być zasilane ciałami ketonowymi. Szacuje się, że potrzeby energetyczne neuronów mogą być spełnione w 60 do 70% szacunkowo tylko przy pomocy samych ciał ketonowych, takich jak aceton czy beta-hydroksymaśla. Co ciekawe, mówi się, że neurony nie są w stanie uskuteczniać procesu beta-oksydacji, a więc spalania kwasów tłuszczowych na energię. Co ciekawe, co nie tak dawno udowodniono, że nie jest prawdziwe. O tym będzie osobny odcinek, ponieważ jest to absolutnie przełomowy moment, jeśli chodzi o zrozumienie pracy mózgu, ale tak jak mówię, o tym będę mówić osobno. Astrocyty są jak najbardziej glukozozależne, natomiast tej glukozy, co ciekawe, będą produkować mleczan i mleczan jest używany w wielu innych komórkach mózgu również jako substrat energii i astrocyty są w stanie przekazywać ten mleczan neuronom. Oligodendrocyty i komórki mikroglaju będą tak naprawdę energetycznie dosyć elastyczny. Mimo że preferują glukozę, są w stanie korzystać z ciał ketonowych, są w stanie korzystać z kwasów tłuszczowych. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że komórki mikroglaju, tak samo jak i kuzyni w innych częściach ciała poza mózgiem, czyli komórki makrofagu, mają dwa stany. Mają stan M2, który jest stanem przeciwzapalnym i mają stan M1, stan prozapalny. I oczywiście ten stan prozapalny będzie służył zwalczaniu różnego rodzaju zagrożeń, tak? Między innymi będzie używany do walki z patogenami. Jeśli chodzi o komórki mikroglaju, ten stan spoczynkowy, przeciwzapalny, jest elastyczny energetycznie, można używać do niego ciał ketonowych, właśnie można używać kwasów tłuszczowych, natomiast stan prozapalny, stan M1 jest
tak naprawdę zasilany głównie glukozą, co jest absolutnie fascynującym zjawiskiem. Tak jak właśnie opowiadałem w tym odcinku a propos cofania choroby Alzheimera i tak jak opowiadałem zresztą w odcinku o tym, jak insulinooporność, jak kłopoty metaboliczne będą odpowiedzialne za kurczenie wielu ośrodków w mózgu, hipokampu między innymi, kory śródwęchowej, kory przedczołowej. Spora część tej atrofii różnego rodzaju ośrodków w mózgu jest właśnie efektem, pokłosiem niejako aktywacji komórek mikroglaju, które mają właściwości prozapalne, które właśnie są zasilane glukozą. Nie bez powodu właśnie całe mnóstwo różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych, ale również całe mnóstwo różnego rodzaju chorób psychicznych reaguje bardzo dobrze, kiedy ciało jest w ketozie, kiedy mózg jest w ketozie, ponieważ jest to stan wysoce przeciwzapalny. A skoro mówimy o ketozie, jak właśnie wejście w ketozę, jak ograniczenie spożycia węglowodanów będzie wpływać na potrzeby energetyczne mózgu, jeśli chodzi o potrzebną glukozę. Wspominałem, że według większości szacunków mózg będzie potrzebował od 100 do 120 gramów węglowodanów codziennie do funkcjonowania. Natomiast wspominałem też, że neurony są w stanie dosyć dobrze wykorzystywać ciała ketonowe do zasilania się energetycznego. I w momencie, w którym mózg zaczyna wchodzić w ketozę, czy ciało zaczyna i oczywiście mózg wraz z nim wchodzić w ketozę, to zapotrzebowanie będzie spadać 60 do 70%. I to właśnie pokazują badania, że w momencie, w którym będziemy sobie ograniczać węglowodany, to zapotrzebowanie na glukozę spada ze 100 do 120 gramów dziennie na 30 do 50 gramów. Żeby było jasne, to są zawsze szacunki, tak? Czyli są badania, które będą bardziej celować w 40 gramów dziennie, są nawet badania, które pokazują, że 20 gramów dziennie spokojnie będzie starczyć tej glukozy. Natomiast jeśli chodzi o taki, bym powiedział, przedział, który daje nam większą dozę pewności, możemy sobie mówić, że w momencie, w którym będziemy wycinać węglowodany, mózg będzie potrzebować od 30 do 50 gramów węglowodanów. Natomiast jeśli przestaniemy spożywać węglowodany, to pojawia się pytanie, skąd w takim razie ciało będzie brało tą glukozę, bo jakaś ilość glukozy ewidentnie jest potrzebna. Nawet jeśli założymy optymistycznie, czy pesymistycznie, że jest to 30 gramów, to skąd organizm ją weźmie? W pierwszej kolejności, kiedy zaczynamy wycinać węglowodany, nieważne czy jest to dieta ketogeniczna, czy będziemy pościć, ciało będzie rozkładać glikogen. Tak? Glikogen, czyli ta nasza zmagazynowana glukoza, czy to w mięśniach, czy w wątrobie, będzie rozkładany, aby właśnie uwolnić glukozę do zasilania różnego rodzaju komórek, o których sobie mówiliśmy. Z każdą kolejną godziną ten proces glikogenolizy, czyli właśnie rozkładu glikogenu, jest coraz mniej aktywny i zaczyna się aktywizować ten szlak glukoneogenezy, czyli innymi słowy produkcji glukozy endogennej, czyli nasz organizm sam będzie produkował tą glukozę. Absolutna większość produkowanej glukozy przypada na wątrobę. Ona w zależności znowu od statystyk i też ogólnego stanu organizmu itd. itp. będzie produkować mniej więcej 80% całej glukozy na ścieżce glukoneogenezy. Rdzeń, nerek jest w stanie również produkować, znowu w zależności od sytuacji, jakichś lekkich, nazwijmy to, preferencji genetycznych od 10 do 20%. I skąd powstaje glukoza? Czy z czego właściwie powstaje glukoza? Bo to jest jeszcze osobne pytanie. Część glukozy możemy bez problemu produkować z glicerolu, który, uwaga, będzie powstawał z uwolnienia trójglicerydów z tkanki tłuszczowej. Kiedy mamy jakiś nadmiar tej tkanki tłuszczowej, jesteśmy w stanie deficytu kalorycznego, zaczynamy chudnąć, to trójglicerydy, które są uwalniane z tkanki tłuszczowej, będą uwalniać glicerol i glicerol jest właśnie zamieniany na glukozę. Inny sposób to produkcja mleczanu. Sam mleczan jest zazwyczaj produkowany na ścieżce tzw. glikolizy beztlenowej, czyli innymi słowy rozkładu glukozy na ścieżce beztlenowej, bez dostępu tlenu. I na przykład erytrocyty czy astrocyty właśnie będą produkować mleczan w ten sposób. Mięśnie oczywiście klasycznie produkują mleczan w ten sposób. Sam mleczan może być przekształcany w glukozę w cyklu Korych, więc jest to kolejny sposób. A jeszcze inny z kolei to jest zużywanie do tego aminokwasów. Mamy aminokwasy, które będziemy w stanie
podczas ich konsumpcji przekształcać na glukozę. Aminokwasy takie jak glutamina, alanina, seryna, one mogą być przekształcone właśnie w glukozę. Jeśli będziemy dostarczać aminokwasy, oczywiście w postaci białek, z dietą, to stąd będziemy brać na przykład dużą ilość glukozy. Natomiast oczywiście, jeśli by się zdarzyło, że ktoś będzie pościć bardzo długo, ciało zaczyna rozkładać wtedy mięśnie, aby dostarczyć tych aminokwasów. Chociaż z kolei w tym odcinku tutaj opowiadałem, że wbrew pozorom ciało nie rozkłada mięśni w żaden sposób preferencyjnie. Potrzeba do tego zazwyczaj dłuższych postów albo drastycznego ograniczenia spożywanych białek, czy tym samym aminokwasów. Wtedy ciało rzeczywiście jest zmuszone rozkładać mięśnie na aminokwasy, żeby zaspokajać te potrzeby energetyczne, jeśli chodzi o glukozę. Podsumowując, nie jest prawdą, że mózg jest uzależniany z glukozy, podkreślając, że chodzi o glukozę, którą będziemy dostarczać w postaci węglowodanów w diecie. Jest w stanie w pełni zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, między innymi, czy głównie ciałami ketanowymi, kiedy ograniczymy spożycie węglowodanów, a resztę produkuje ciało same i właśnie w ten sposób zaspokaja swoje potrzeby energetyczne. I co więcej, trzeba podkreślić, samo funkcjonowanie mózgu w momencie, w którym mamy ograniczone spożycie węglowodanów, jest najzwyczajniej w świecie lepsze. Żeby było jasne, nie jest tak, ja tu podkreślałem w wielu odcinkach, że węglowodany to jest za wszelką cenę jakiś wróg śmiertelny. Węglowodany są ok o tyle, o ile jesteśmy w stanie je spalać. A większość osób niestety w dzisiejszych czasach nie jest w stanie skutecznie spalać węglowodanów z powodu m.in. swojego trybu życia. Natomiast to jest temat jak zawsze na osobny odcinek. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz jakieś swoje anegdotki a propos tego, na przykład jak zauważyłeś zmianę przede wszystkim funkcjonowania swojego kognitywnego, czyli umysłowego, zmianę funkcjonowania mózgu po wdrożeniu postu, wdrożeniu diet niskowęglowodanowych, daj nam znać w komentarzach wszystkim. Zawsze powtarzam, że nieważne ile teorii się poda w odcinku, te osobiste anegdotki medyczne są dużo ciekawsze dla większości osób. Ja jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy przynajmniej przez chwilę, żeby podpowiadać na różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś takowe ma. Jeśli chodzi o klasyczne ogłoszenia, jeśli podobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniam w filmiku, nieustannie przypominam, że można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można zapisać się na 1 miesiąc, nawet jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał w ten sposób i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinku i wydaje mi się, że już ponad 160 poprzednich. Polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie, nieważne z jakiej rodziny języków, żeby przestać wydawać non-stop niepotrzebnie pieniądze na szkoły językowe, korepetycje, aplikacje itd. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie rozumienie i wdrażać je w praktykę. Idealne dla osób, które chcą dostać awans, czy zmienić pracę, studentów, maturzystów, którzy chcą mieć dobre oceny, czy dobrze właśnie choćby zdać maturę i dla osób, które, no cóż, nie chcą zapominać, czy chcą przestać zapominać o wszystkich rzeczach, które przeczytali, a po paru tygodniach się okazuje, że nawet nie wiedzą, co czytaj. I na końcu kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję z kolei, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak dodatkowo diagnozować i tym samym zatrzymać telogenowe wypadanie włosów. To jest ten moment, w którym zaczynają wypadać dziesiątki, czy nawet często 100, 200, 300 włosów dziennie. Również w tym kursie pokazuję, jak radzić sobie z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi choćby jak upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka dotycząca tego odcinka. Pod bonusową ciekawostką literatura naukowa, na którą się powoływałem. Z kolei w opisie znajdziesz różnego rodzaju polecane przeze mnie produkty, suplementy, linki do kursów, ale również link do mojego newslettera. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko. Można prowadzić tam swój adres e-mail i tam z kolei wysyłam artykuły dotyczące tej mojej drugiej części działalności, poprawy pamięci, nauki języków obcych, poprawy produktywności i tym podobnych zagadnień. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym już niedługo.